Wystawa Superorganizm powstała jako część celebracji stulecia awangardy w Polsce. Dotyczy relacji między sztuką awangardową a przyrodą, zainteresowania artystów tym, w jaki sposób przekształcało się środowisko na przełomie XIX i XX wieku. Bardzo istotne było dla nas pokazanie, w jaki sposób nauki przyrodnicze wpłynęły nie tylko na treść prac artystycznych, ale także na przemyślenie bardzo istotnych kwestii związanych z tym, czym jest człowiek, w jakie relacje wchodzi z innymi bytami czy z przyrodą właśnie. Na wystawie można zobaczyć około 150 prac twórców zarówno awangardy światowej, jak i polskiej. Awangarda światowa to takie nazwiska jak Piet Mondrian, Aleksander Rodczenko, Kazimierz Malewicz, Liubow Popowa, ale także na przykład Max Ernst, Elien Agar i szereg twórców, których także bardzo dobrze znamy z naszej polskiej kolekcji, jak na przykład Hans Arp czy Kurt Schwitters. Wybitne nazwiska zostały sprowadzone na tę wystawę ze światowych kolekcji, w których sztuka awangardowa odgrywa kluczową rolę. Najbardziej znamienite to Museum of Modern Art w Nowym Jorku, które pożyczyło najliczniejszą grupę prac na tę wystawę. Ponadto takie muzea jak Centre Georges Pompidou w Paryżu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża, czy na przykład Tate w Londynie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Salonikach, czy Moderna Museet i Sprengel Muzeum. To są inne instytucje, których prace właśnie tutaj są możliwe do zobaczenia. Są także prace z polskich kolekcji, w dużej mierze z naszego muzeum, ale także z innych muzeów, z Muzeum Narodowego w Warszawie czy z Muzeum Narodowego w Krakowie. W ten sposób uzyskujemy obraz sztuki awangardowej jako pewnej całości, która inspirowała środowiska na całym świecie, środowiska twórców zarówno polskich, jak i zagranicznych. Podzieliłyśmy wystawę na 6 części. Krajobraz postnaturalny, biofilia, wcielone widzenie, 4. wymiar, mikro i makro, kosmos oraz ewolucja. Te tematy mają wprowadzać w kwestie, które starałyśmy się zawrzeć także w tytule wystawy, czyli w superorganizmie. Superorganizm jest zaczerpnięty z nauk przyrodniczych właśnie i dotyczy takich gatunków, które są bardzo społeczne. Zazwyczaj o superorganizmach mówi się w kontekście owadów, ale myślimy, że można nazwać superorganizmami także grupy tworzone przez Homo sapiens. Superorganizmem może być również pojedyncze dzieło sztuki, dzieło, które próbuje być autonomiczne, ale jednocześnie w jakiś sposób wchodzić w relacje z otoczeniem. Superorganizm to także nowoczesne miasto. Muzeum Sztuki ze względu na swoją historię od lat próbuje kontekstualizować, na nowo opowiadać historię awangardy. Wystawa Superorganizm jest jedną z wystaw w całym szeregu naszych propozycji, które właśnie opisuje, jak na nowo możemy spojrzeć na spuściznę awangardy. Tą spuściznę odczytać także we współczesnym kontekście, jak zobaczyć, czy ona jest nadal aktualna, a także jak pewne idee awangardowe wpływają na nas do dzisiaj.